Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Hejka! Kolejny dzień przed nami w przepięknej Tajlandii. No i co? Rozpoczynamy naszą serię Poznaj plażę Phuket z Gabi i Miko. Teraz znajdujemy się na plaży, która nazywa się Kata. Jest to plaża całkiem daleko od nas, ale dojechaliśmy tutaj autobusem. No i zobaczymy, jak wygląda. Widzicie, na plaży jest naprawdę sporo ludzi. Także jest to jedna z ważniejszych informacji. Gdybyście chcieli tu przyjechać, no to musicie liczyć się z tym, że na plażach to raczej wszystko pozajmowane. W wodzie też całkiem sporo. Ta plaża jest dosyć mała, a miasteczko dosyć tłoczne, więc pewnie dlatego tych ludzi tutaj jest aż tyle. A u nas na przykład tego tak bardzo nie widać. Kawasaki Jet Ski jest, a tak naprawdę to akurat to Yamaha, więc jeżeli macie takie fantazje, żeby sobie na takich pośmigać, to na tej plaży również jest to możliwe. Ceny wygórowane, tak jak u nas, czyli raczej na pół godzinki za kilka tysięcy batów. Jak sobie tak idziemy, to może opowiem Wam jeszcze o naszym planie. Postanowiliśmy sobie dzisiaj rano, że w ramach naszego pobytu na Phuket pojedziemy na wszystkie te ważniejsze albo bardziej znane, większe plaże, albo na te, na które uda nam się dostać. Postaramy się z każdej takiej plaży nagrać filmik, tak żebyście wiedzieli, gdzie warto, gdzie nie warto, gdzie co można, więc mamy nadzieję, że komuś pomożemy w fantastycznym urlopie. To, co na pewno wyróżnia tą plażę, to ta wyspa na horyzoncie i rzeczywiście wygląda ona bardzo, bardzo, bardzo ładnie. I tworzy tak fajny, zamknięty klimat. Wydaje mi się też, że tutaj fale są mniejsze, ale jak tak patrzę, to nadal są całkiem spore. Kolejna atrakcja na horyzoncie, czyli można sobie wynająć banana z motorówką albo takie leżadełko, no i pośmigać sobie tutaj na tej zatoczce. No i coś, o czym często się zapomina, czyli jak plaża wygląda z drugiej strony. Tutaj żadnego miasta nie widać, fajnie jest to oddzielone drzewami, jakimiś pojedynczymi palmami. Tutaj Grażyna się skrada. Jak Ci się podoba plaża? Nasza lepsza, ale ładna jest. Też mi się wydaje, że nasza jest lepsza. Ta plaża słynie z tego, że zatrzymuje się tutaj najwięcej rodzin z dziećmi, więc jeżeli lubicie trochę krzyków, trochę płaczu i trochę różnego rodzaju zabaw z małymi bobaskami, to jesteście we właściwym miejscu. Pozdrawiamy z samego środka Kata Beach. Tak jak mówiliśmy, plaża fajna, nam się bardziej podoba nasza, no ale cóż, pozdrawiamy. Hejka! Znaleźliśmy właśnie, dokładnie Gabriela znalazła 1+ tej plaży w porównaniu z naszą Kamalą. Mianowicie kolor wody jest naprawdę tutaj bardzo, bardzo, bardzo ładny. Tak, kolor wody jest piękny, ale mnie się podoba nasza pod tym względem, że jest jakby mniej ludzi, mniej tych parasolów, jest bardziej tak dziko niż prawda. tutaj. To prawda, nasza jest zdecydowanie, przynajmniej w niektórych kawałkach, dużo bardziej dzika. To, co jest jeszcze fajnego w tej plaży, to to, że ona jest taka troszeczkę jak banan, zakręcająca. Więc naprawdę to jest takie półkole. I tak. Rzeczywiście pewnie dzięki temu te fale są mniejsze, chociaż nadal można się na nich nieźle pobawić. Piasek tutaj jest naprawdę bardzo delikatny, aż przyjemnie się chodzi, po prostu jest taki sypki. Zero kamyczków. Ekstra. Ceny za leżaki z parasolem wszędzie są takie same, około 200-250 batów, także nie jest to duży wydatek, około 25 zł i macie taki set leżaczków z parasolem. Równo ustawione mają te parasolki, jest dużo miejsca między nimi na przejście, także spoko. Surferzy są, także na tej plaży również można uczyć się surfingu. Tutaj mamy jednego pana, który ewidentnie się uczy, a drugi, który jest naprawdę całkiem niezły. Robimy sobie właśnie spacer z najbardziej południowego końca tej plaży do najbardziej wysuniętego na północ. I muszę dodać, że czym dłużej idę,
czym dłużej idziemy, tym bardziej nam się ta plaża podoba i ten kolor wody. Nie wiem, może to zasługa moich nowych okularów, ale wygląda to naprawdę nieźle. Ja tylko chcę powiedzieć, że są okulary Gucci, więc pewnie dlatego. Za całe 100 batów mi kochanie kupią. No tego już nie musisz mówić, to były bardzo drogie okulary firmowe, ale jak się ma żonę, to się wszystko dla niej zrobi i każdy prezent kupi. Kolejna atrakcja również jest, także oficjalnie możemy powiedzieć, że na tej plaży znajdziecie dokładnie te same atrakcje, które na naszej, czyli na Kamali. Spadochron, balon jest już zapięty. Zaraz będę ją podpinać do łódeczki. Wszystkich tutaj oczywiście wyganiają, bo jak dziewczyna poleci, tam już łódka czeka, to będzie o, jest! Jak to pan zrobił? Pan bez zabezpieczenia z tą dziewczynką wskoczył i poleciał, wow! Ciekawe, ile temu panowi płacą za te wygibasy w powietrzu bez żadnej asekuracji. A tutaj tak wygląda lądowanie. Bez żadnego problemu wylądowali na plaży. Mega. Ceny dokładnie te same, czyli 1500 za jedną osobę, 3000 za tandem, banan za 500, wakeboard 1500, nawet waterski można za 1500, ale jeszcze tego tutaj nie widzieliśmy. No, liczą sobie. No a jeżeli ktoś chce sobie zaliczyć wypad łódeczką, to pamiętajcie, że łódeczki tutaj znajdziecie, pewnie na każdej plaży. Tutaj na Kata Beach oczywiście one są. Można sobie wynająć longtail boata, no i popłynąć na jakąś wycieczkę, albo krótszą, albo dłuższą. Te ceny, ja nie będę Wam ich podawał, bo one są naprawdę różnorakie. Pamiętajcie, że trzeba się targować. No i najlepiej mieć taką grupę 4-6 osób, bo wtedy na pewno wychodzi dużo taniej. Przejście tej plaży to jest pół godzinki spacerkiem, jestem już naprawdę na samym końcu. Na pewno, tak podsumowując, warto tu wpaść, warto tu trochę odpocząć, ale czy przyjeżdżać tutaj na urlop? Wydaje mi się, że lepiej w inne miejsce. Później jeszcze pójdziemy, zobaczymy kawałek miasteczka, więc dam Wam znać, jak wygląda. A na północnym krańcu tej plaży jakiś śmieszny domek na małej górce. Nie wiem do końca, co to jest, pewnie się nie dowiem, bo nie ma nigdzie żadnych napisów, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ja też powiem, że ta północna część jest rzeczywiście mniej oblegana, także jeżeli chcecie trochę więcej spokoju, to na pewno zapraszamy tutaj. Jest też tu taki naprawdę fajny koniec, gdzie tych ludzi już praktycznie nie ma. No i może właśnie stąd uda mi się puścić dronika, no ale zaraz zobaczymy. No dobra, przydroniliśmy. Pewnie widzieliście, jak fajnie wygląda ta plaża z góry. Widzieliście też miasteczko i widzieliście plażę obok, na którą nie mieszkamy się wybrać i zdać Wam relację. No a teraz, korzystając z chwili braku słońca, małe podsumowanie. Co sądzisz? Mnie się ta plaża bardzo podoba, jest bardzo spokojna. Nie ma tyle restauracji co u nas, ale nie podoba mi się to, że są wszędzie te parasole. Plaża jest mało dzika, chociaż to miejsce, widać, że to jest takie zalewowe miejsce tutaj, gdzie akurat jesteśmy, ale wygląda super. Na tym najbardziej na północ wysuniętym krańcu plaży jest ekstra. Dokładnie. Także rzeczywiście tutaj nie ma za dużo restauracji, do restauracji trzeba iść dalej. Mi też te leżaki nie bardzo pasują, bo ja rozumiem, że fajny można sobie biznes z tego zrobić, fajnie, że można coś takiego wynająć, wszystko super, ale nie na całej plaży. Po prostu warto byłoby, żeby pół plaży była dzika, pół plaży była zajęta, no i wtedy jakby każdy miałby coś dla siebie. Ale jak najbardziej polecamy przyjechać tutaj. My przyjechaliśmy autobusem, który się nazywa
Phuket Smart Bus i on jeździ między plażami po zachodniej stronie aż do Rawai. Tak, także my wykupiliśmy sobie bilet na 10 dni i planujemy każdą tą plażę po zachodniej stronie, włączając to Rawai, które jest na samym dole, planujemy odwiedzić. Z każdego zrobimy filmik, także czekajcie na więcej. Dokładnie. A jakbyście chcieli wiedzieć coś więcej o tym, jak przemieszczać się tutaj, to nagramy osobny segment. A przed plażą picie, jedzenie, wszystko czego tylko chcecie. Świeży kogosik, jakieś owocki, a może coś ciepłego do jedzenia. Wszystko tu jest. No i oczywiście taksóweczki. A taksóweczki, pamiętajcie, że bardzo dużo sobie liczą za jeden taki przejazd, nawet najkrótszy. Traktory Kubota, którzy mają takie klapki, to wiedziałem, ale że robią traktory, to nie miałem pojęcia. Teraz lecimy do kolejnej plaży, plaży Karun, którą można na piechotę zahaczyć z Katy. Tutaj wszędzie widzicie lokale, można jeść, można pić, kokosiki wszędzie, no i wszędobylskie oczywiście skuterki, które powodują niesamowity hałas, a nie założyłem mikrofonu, więc mam nadzieję, że będziecie słyszeć, ale uliczka bardzo fajnie wygląda. Tutaj panie nas właśnie zapraszały na masaż. Mają ceny najtańszy za 350 batów. U nas na plaży jest za 300. I u nas na plaży też no jest za 300, a tutaj było za 400. Także idziemy u nas na masaż. Właśnie takim busikiem się tutaj dostaliśmy, Phuket Smart Bus. On jeździ po zachodniej części wyspy między plażami. No dobra, to wchodzimy na plażę Karun. Plaża Karun jest zaraz obok plaży Kata, na której byliśmy i obecnie prezentuje się następująco. Oto początek plaży Karun, a tutaj jak widzicie to wzniesienie, to zaraz za tym wzniesieniem byliśmy na plaży Kata. Więc naprawdę są zaraz obok siebie. Przeszliśmy przez to wzniesienie i dzięki temu jesteśmy dosłownie po 10 minutach w Karun. No i cóż, idziemy powoli w drugą stronę. Nie wiem, czy uda nam się dojść do końca, ale będziemy testować. Przede wszystkim siebie, czy mamy tyle siły. No i jeszcze te chmury, czy są dla nas dziś łaskawe. Ta plaża również ma bardzo ładny kolor wody, także są podobne w tym aspekcie do plaży Kata. Ja nie wiem, może dzisiaj po prostu tak słońce pada i nasza kamalka też by była taka. Chyba będziemy musieli tam podjechać i sprawdzić. Chciałbym pośpieszyć tylko z podstawowymi informacjami, bo co by było, gdyby Mikołaj się nie naczytał jakiś pierdół, także plaża Karun ma 3 km długości, a plaża Kata, na której byliśmy przed chwilą, ma długości 1,5 km, także ta plaża jest 2 razy dłuższa. Polecam Cię i pozdrawiam, a Gabriela robi foteczki. Na tej plaży również mamy full obłożenie, też bardzo dużo rodzin z dziećmi, trochę mniej takich młodych studenciaków, także ta część wyspy jest zdecydowanie obsadzona przez rodziny. Nie będę mówił, z jakiego kraju najczęściej. Jetski oczywiście jest, cena również ta sama, także każda plaża oferuje podobne emocje. A jeżeli chcecie wiedzieć, czy można sobie pofruwać za 1500 albo 3000 w duecie, to spójrzcie, ile tam jest tych żagli, czy też spadochronów. Fun fact numer 2 odnośnie tej plaży. Długości 3, a szerokości 70 metrów. Także może tego nie widać do końca, ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo szeroka i może coraz bardziej się cofa, także niedługo będzie te 70 metrów na pewno widać gołym okiem. Pozdrawiamy z plaży Karun. Jest piękna. A tam na skraju już wyłoniła się wyspa, którą podziwialiśmy po środku plaży Kata.
No dobra, mamy nadzieję, że szoty z drona Wam się podobały. Jest zajebiście gorąco, jest ponad 30 stopni, idzie na burzę, więc parno jak cholera. Nie ma mowy, idziemy do wody. Jej! Już się przekąpaliśmy, zrobiło nam się trochę chłodniej. Pospacerujemy jeszcze chwilę po plaży i będziemy się zbierać na naszą kamalę. A tutaj patrzcie, jak dumnie na wietrze unosi się ten spadochron. Naprawdę one są zadziwiająco duże, no ale 2 osoby muszą unieść, także dobrze, że są bezpieczne i nic się nikomu nie dzieje. Pamiętajcie, że wszystkie te plaże są idealne na zachód słońca, bo jesteśmy po zachodniej stronie wyspy. Także jeżeli macie ochotę spędzić romantyczny wieczór i zobaczyć zachód słońca ze swoją wybranką, nie ma lepszych miejsc niż te plaże. Tu pani robi taki ładny zamek. Naprawdę jest przepiękny. Ten zamek, który przed chwilą widzieliśmy, to Gabi słusznie zauważyła, że wyglądał jak taka Sagrada Familia. Może dlatego mi się podobał. Sagrada Familia to jeden z moich ulubionych kościołów na tej planecie. A jeżeli chodzi o samą plażę, wydaje nam się, że jest na pewno jest fajna, na pewno jest duża, na pewno ludzie tutaj się pomieszczą ze sobą, ale gdybym ja miał wybrać, to wybrałbym zdecydowanie plażę Kata. Plaża Kata jest taka bardziej romantyczna, taka trochę bardziej klimatyczna, no przez to, że jest mniejsza, tak? I rzeczywiście nawet jeżeli jest tam dużo ludzi, no to sprawia takie wrażenie, że człowiek czuje się jak w domu. Plaża Caron jest zdecydowanie ogromna i ujęcia z drona były naprawdę piękne, ale jednak, tak jak Mikołaj mówił, jest trochę za duża, jest dużo ludzi. Właśnie mnie podmyło, przepraszam. No i tak trochę czegoś jej brakuje, chociaż muszę przyznać, że restauracja i jedzenie ma bardzo dobre. Dzięki wielkie, że oglądaliście. My teraz kręcimy jeszcze takiego timelapsa, może coś się uda zrobić i jak się uda, tego na pewno wklejmy. Mam nadzieję, że plaże Kata i Kamala Wam się podobały. Nam na pewno tu wrócimy. Gabi, co powiesz? Zdecydowanie tu wrócimy. Fajnie się tu bardzo kąpało. Jedyny minus to są tutaj takie, wiecie, doły, jak się wchodzi. Także jest ciężko, bo się idzie i nagle bum się robi i się jest po szyję głęboko w wodzie. Także na to trzeba uważać. I jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba uważać, to że te fale są naprawdę silne i ciężko jest wrócić. My już mamy jedną akcję ratunkową zaliczoną, to znaczy my ratowaliśmy młodą Rosjankę, która wypłynęła za daleko i nie mogła wrócić. Także naprawdę ku przestrodze, może to nie zabawka. No, a teraz co? Ubieramy się szybko, idziemy na nasz nowoczesny autobusik, jedziemy się przebrać. No i jeżeli wieczorem się uda, to podjedziemy jeszcze w jedno fajne miejsce, ale pewnie nie będziemy już tam dużo kręcić. No i tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie lajka, zostawcie suba, dajcie komentarz. A my widzimy się z Wami w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć, pa pa!